Anion haseyo! Sobotni, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w stolicy Korei Południowej, czyli w Seulu. Jesteśmy w centralnym centrum. To właśnie tu wyrósł największy wieżowiec w całym kraju. 6. najwyższy na całym świecie, Lotte Tower. I to jest właśnie główny... Wybaczcie mój kaszel, ale jestem delikatnie chory. Natomiast ekscytacja nie pozwala mi usiedzieć na miejscu. Wszystko przez ten 555-metrowy, 123-piętrowy wieżowiec. Dziś po raz pierwszy w historii mojego życia spróbujemy dostać się tam do góry. Kupiłem bilet. Normalnie wjedziemy windą, ale tematów wspinaczki po ścianie nie zabraknie, bo takowe miały miejsce. Idziemy, zbliżymy się do tego kolosa. Dziś akurat słoneczko wyszło i mrozy odpuściły, bo normalnie to ostatnio było -10, ale dziś jest +1, do tego te słoneczko, także fajnie. Z tego co wiem, to w środku różne rzeczy się mieszczą. Jest to multifunkcyjny, wielozadaniowy wieżowiec. Jest tu hotel, są tu apartamenty, biurowce, centrum handlowe, takie ogromne. No i widzę, że tu jakieś właśnie szychy podjechały, Porszaki zaparkowane, a my już jesteśmy. My już jesteśmy właśnie u stóp Lotte Tower. Dostęp do jego podstawy wydaje się bezproblemowy. Bardzo ciekawy jest to wieżowiec, zawsze chciałem go zobaczyć i zawsze wiedziałem, że w końcu to zrobię. No i w końcu to zrobiłem. Jeszcze go nie dotykałem nigdy. Już go wczoraj widziałem, ale jeszcze go nie dotykałem po zewnętrznej, więc ściągniemy rękawiczki z szacunku. Siema. Ło, ale razi jego potęga. Co ciekawe, tutaj na tej tablicy informacyjnej jest informacja, że to jest 5. najwyższy wieżowiec na całym świecie, ale ta tablica wymaga aktualizacji, bo to już nie jest 5., tylko 6. Wiecie, cały czas budują nowe najwyższe wieżowce, no i trzeba byłoby to zaktualizować, bo to już nieprawda. Co do wspinaczki na ten wieżowiec, no to z tego, co znalazłem informacje w internecie, takie oficjalne, no to wspinaczka już 3 razy się wydarzyła. Po takiej jakby drabince. Tu jest, w zasadzie ten wieżowiec jest cały taki naokoło obudowany systemem takich jakby drabinek. Znaczy się, to nie są drabinki, ale to może służyć jako drabinka. No i 3 razy już się ludzie porwali na taki wyczyn. Pierwszy raz to było 7 lat temu, kiedy jedna koreańska wspinaczka, w sensie kobieta wspinacz, Jain Kim, wspinała się na ten wieżowiec. Komercyjna akcja, normalnie z pozwoleniem oraz z liną. Normalnie uprząż, lina, asekuracja i wspinaczka. Z tego co wiem, to Jain Kim to jest zawodniczka światowej klasy we wspinaczce. Jej maksy we wspinaczce z liną zahaczają o wycenę 8C, czyli to jest taki światowy top. Ciekawy jestem, jakie było jej odczucie co do wspinaczki po tej drabince, bo tu na pewno nie ma trudności 8C. Dobra, wyceną tej drabinki może nie będziemy się na razie przejmować, bo co ją mogę wiedzieć? Ja się tu nie wspinałem, natomiast Jain Kim wspinała się tu już 7 lat temu. No widziałem na YouTubie, że właśnie wspinała się po tej drabince i udało jej się dotrzeć od ziemi do dachu. Następnie, rok później, francuski wspinacz Alan Robert chciał powtórzyć ten wyczyn, tylko że już bez liny i bez asekuracji, jak to właśnie na Alana przystało. No i dokonał tej próby, wspinając się od ziemi w kierunku dachu. Niestety udało mu się dotrzeć tylko na wysokość 300 metrów
i na wysokości około 73 piętra został ściągnięty ze ściany. Oni tu mają opanowany taki system wagoników, który służy do konserwacji oraz do mycia tych wszystkich okien. No i właśnie do taki wagonik. Jakby podjechali do niego tym wagonikiem, no i zaprosili go na pokład. Więc no niestety nie udało mu się nielegalnie dotrzeć na szczyt. No i kolej na trzeciego śmiałego wspinacza, tym razem angielski wspinacz z UK o pseudonimie Shard Climber. Shard Climber, ponieważ to jest ten ziomek, który wspinał się kilka lat temu na Sharda w Londynie. Dość głośna akcja to była, bo on poszedł do więzienia chyba na 2 miesiące za to. To jest ten taki ikoniczny londyński trójkątny wieżowiec. Tak więc Shard Climber właśnie uzyskał ksywkę po wspinaczce na Sharda. Swoją drogą ziomek ma 19 lat dopiero, a jest dobry. On wpadł na pomysł, żeby wspiąć się tu po ścianie bez asekuracji, bez pozwolenia, ale za to ze spadochronem. No i ten spadochron to tak naprawdę była to był jeden z jego problemów, który sprawił, że niestety Shardowi też nie udało się dotrzeć na szczyt Lotte Tower. Bo po pierwsze właśnie ciążył mu spadochron, po drugie kondensacja wody na budynku. Podobno był jakiś taki wilgotny dzień i struktura drabinki była mokra. To utrudniło temat. I po trzecie, co się dowiedziałem na jego blogu, jak opisywał tą wspinaczkę, no to te szczebelki tej drabinki, to one na dole tak wyglądają, że są takie łatwe, ale tam u góry to się zmienia i odstęp pomiędzy szczebelkami, pomiędzy kolejnymi chwytami jest większy tam u góry. Czyli czym wyżej, tym trudniejsza. Ta wspinaczka jest, bo odstęp pomiędzy szczebelkami się zwiększa wraz z wysokością. No, więc to wszystkie 3 czynniki niestety sprawiły, że Shard Climber został powstrzymany od wspinaczki. Podobnie jak w przypadku wejścia Alana Roberta, udało mu się dotrzeć tylko na wysokość około 300 metrów. No i tak samo zawinęli go w ten balkonik. No i jeszcze ciekawą, ekstremalną przygodę Shard Climber opisywał, no bo on niósł ten spadochron na plecach. On chciał wejść na samą górę, skoczyć, otworzyć spadochron i wylądować na jednym z pobliskich kortów, a następnie zwiać do Anglii. No ale nie udało mu się dojść do miejsca, w którym mógłby bezpiecznie wyskoczyć ze ściany. On musiał znaleźć taki swój jakby exit point, czyli taką swoją skocznię. Nie udało mu się, ale w momencie jak go zawinęli na ten balkonik, no to on chciał z tego balkonika wyskoczyć. I jak go już wciągnęli na ten balkon, to on jakby próbował stanąć na tym balkonie i wyskoczyć, ale no niestety złapali go, w ogóle pilocik ze spadochronu się gdzieś zaplątał, no i to było już zbyt niebezpieczne, żeby to kontynuować. No także nie udało się, jak na razie nikomu nielegalnie nie udało się wspiąć na ten wieżowiec. No i Shard jeszcze pisał na swoim blogu, że musiał spędzić 3 dni w areszcie po tym, następnie trafił przed sąd. Wisiało nad nim widmo 4 miesięcy pozbawienia wolności. Na szczęście prawnik wybronił go z tego, no i skończyło się na tych 3 dniach w areszcie oraz na 20 tysięcy złotych grzywny, już po przeliczeniu na złotówki właśnie 20 tysięcy złotych, no i 3 lata zakazu wjazdu do kraju. Takie konsekwencje go spotkały. No, także to tyle w temacie historii wspinaczki na tego kolosa. Swoją drogą, tu jest tak bardzo jakby europejsko, amerykańsko. Jest taka Korea, jakby Team Ameryka.
z tego co wiem, właśnie żołnierze amerykańscy tu stacjonują i dużo jest takich sklepów amerykańskich, angielskich, więc no myślę, że jest to dość przyjazny kraj. Także idziemy. Idziemy. Teraz moja kolej. O, tu by się trzeba było zakolegować, coś mi się wydaje. O, to jest właśnie to, co mnie najbardziej interesuje, czyli Sky Bridge. Tu na szczycie Lotte Tower jest taki jakby most, który można zwiedzać w specjalnej uprzęży oraz z specjalną obstawą. Chciałem to sprawdzić, ale no niestety tu jest informacja, ta atrakcja jest zawieszona i od 24 grudnia do 25 lutego nie może, jakby to zamknięte jest. Chodzi o to pewnie, że jest zimno i za ciężki warun, żeby tam turystów wpuszczać do góry, nie? Dopiero od lutego będzie można tam wjechać do góry. Więc zobaczymy, może tu wrócimy jeszcze, żeby połazić po tym podniebnym moście. O, taki mundur właśnie można by dostać. Z tego co wiem, to ta atrakcja kosztuje 100 tysięcy lokalnej waluty, 280 zł. No i w cenie właśnie dostajemy taką rolkę, asekurację, system asekuracji. Tu pyk, kask, żeby nic się nie stało w głowa, taki fajny czerwony kombinezon, no i można łazić po dachu, nie? No ale niestety jest zamknięte, nie? No, a tymczasem tam jest taka miejscówka, gdzie można normalny bilet kupić, czego ja już nie muszę robić, bo kupiłem go przez internet, zapłaciłem za niego 70 zł. No i idziemy poszukać windy. Oto i struktury wewnętrzne, to właśnie widzą klienci, którzy kupują bilet, zanim zobaczą widok ze szczytu. Jak jakiś rekwizyt z filmu science fiction. Kolejny tunel z niesamowitym światłem. Coraz bliżej windy. Winda, którą za moment odwiedzimy, też jest rekordowa. Też jest w rekordzie Księgi Rekordów Guinnessa. To jest najszybsza podwójna winda na całym świecie. Nie najszybsza w ogóle, ale najszybsza podwójna. Więc kolejny rekord na vlogu. No a tu dalej robią smaki na ten podniebny most, którego dziś nie odwiedzimy. Może to i dobrze, bo to moje gardło to nie byłby dobry pomysł, żeby tam łazić po tym dachu. Ok, czyli to jest ta podwójna winda. W sumie nie wiem do końca, o co chodzi z tą windą. 조선시대 경복궁 근정섬에서 시작하여 근대의 광화문과 한강을 중심으로 한 현대 서울의 발전 모습과 롯데월드타워의 건설 모습을 감상하실 수 있습니다. You can follow in the footsteps of Seoul's transformation Telewizory są wszędzie. beginning with Kumjeongjun Hall at Gyeongbokgung Palace. Built 16, 17. 환영합니다. 하늘 위의 새로운 세상, 서울 스카이 전망대. Observation deck, a whole new world in the sky. No, teraz jesteśmy w kinie. My do kina przyjechali, ja. Ty, to co tam przed chwilą się wyświetlało na tym, kurde, jakie to było przeżycie. Ja specjalnie tego nie pokażę w tym vlogu, żeby jakby nie spoilerować, bo jak ktoś to ogląda ten film po to, żeby tu przyjechać, zobaczyć jak to wygląda, no to ja nie chcę zepsuć niespodzianki, nie?
To, co tam zobaczyłem, to chyba dawno mnie nic tak nie zaskoczyło. No jesteśmy już na szczycie. Wow, jest wysoko. Ten taras widokowy ma 4 piętra, z tego co wiem. Na każdym piętrze są inne bajerki. Na pierwszym piętrze tarasu widokowego w sumie nic ciekawego. Tak się już naoglądałem tych tarasów widokowych w życiu, że zwykłe okno nie robi na mnie wrażenia. A co tu są za bajery? Tu jest jakiś taki kran filmowy i z tego kranu filmowego mogą Ci zrobić zdjęcie. Kurde, jaki oni tu mają panel. Do you want to take a picture? Yes. Okay. It's a special price or? Take a picture is free, and then if you want to print it, you have to pay. Okay. Thank you very much. Czyli tu, jak zapłacisz, to zrobią Ci zdjęcie z kranu filmowego, później Ci je wydrukują, a jak nie zapłacisz, no to ustawiasz się w tej kolejce i możesz sobie sam zrobić zdjęcie. I tam jest w ogóle taki jakby przeszklony balkon tam jest. Podejdziemy, zobaczymy. No tak, to jest ciekawe, no. Z tego co czytałem, to jest rekordowy przeszklony balkon. To jest najwyżej położony przeszklony taras na całym świecie. To jest ponad 400 metrów do ziemi. Byłem już w podobnym miejscu w Nowym Jorku, no ale to jest wyżej, 400 metrów. Tam było chyba 300 metrów. Niezły bajer. Kolejne piętro tarasu widokowego. Dużo tych pięter tu. Wszystko za jedyne 70 zł. Płacisz i masz święta. Kubki, magnesy, koszulki. Jeszcze wyżej musisz. Espresso oraz sok jabłkowo-marchewkowy za jedyne 40 zł. Taki zestawik. Taka jest cena właśnie tej kawy. To jest kawa na najwyższym poziomie. Najwyżej położona kawiarnia w okolicy. Także nie ma nic dziwnego, że cena jest dość wysoka. W temacie wspinaczki po tych drabinkach są złe wieści. Albowiem rzeczywiście zwiększa się tu odstęp pomiędzy tymi szczebelkami, ale to jest jakby mały problem moim zdaniem. Większym problemem jest to, że jakby ta szczelina, ona maleje i u góry to jest takie szerokie, że tam normalnie cała noga razem z kolanem się zmieści. A tu u góry to jest tak małe, że to by trzeba było wspinać się jakby i stosując taką technikę jakby wspinaczki w rysie. Myślę, że to w dalszym ciągu jest wykonalne, ale jak chodzi o mnie, szczerze, nie podjąłbym się tego na takim przypale, jaki tu trzeba wygenerować, bo nie ma szans, żeby zrobić ten wieżowiec w ciągu godziny. Jakby to była taka drabinka do samej góry, jak była tam na dole, to może jeszcze, ale nie to, co tu widać. I podjąłbym się tego wieżowca, jakby go postawili na środku pustyni w Kazachstanie i nikt by tego nie pilnował. To wtedy mógłbym cały dzień wchodzić i zrobiłbym to z przyjemnością. A tu, to co tu zauważyłem u góry, pokręciłem się po tych wszystkich piętrach, połaziłem przy tych oknach, no i no nie, tak jak mówię, nie podjąłbym się tego i szczerze nikomu tego nie polecam. Ogólnie fajne miejsce, żeby odwiedzić tak turystycznie i pozwiedzać, ale no nie, żeby się tu wspinać po ścianie, człowieku. Właśnie się utwierdziłem w przekonaniu, że to, co Shard Klimber pisał na swoim blogu, to jest prawda i
Hello. No jak zwykle ludzie, którzy widzą, że coś nagrywam, to oni chcą zobaczyć, co ja nagrywam. Wraz z wysokością zwiększa się odległość pomiędzy szczebelkami oraz maleje średnica szczeliny. Tam na dole ta szczelina była tak duża, że normalnie cała noga z kolanem się mieści, a tu ledwo stopa by mi się zmieściła. I za trudne i no nie na tym przypale, nie? Jakby sorry, ale nie będziemy tego robić. Ale i tak w dalszym ciągu polecam ten taras widokowy, żeby go odwiedzić tak normalnie turystycznie z rodziną albo z przyjaciółmi, z dziewczyną albo z chłopakiem, jak ktoś jest dziewczyną. Musiałem na chwilę buty ściągnąć i połazić bez, bo już czuję, że mi się szwaja robi. W sensie przegrzewała mi się noga w tych butach z Gore-Texem. Robią robotę tam na placu, kiedy jest zimno, ale no tu było już za ciepło, więc odpuściłem sobie. No jakby ktoś pytał, co to są za buty, to są takie buty. Przejrzystość powietrza w dniu dzisiejszym nie rozpieszcza i Seul raczej nie słynie z tego, żeby powietrze tu rozpieszczało ludzi, ponieważ jest tu duże zanieczyszczenie powietrza. I co ciekawe, co mnie bardzo zdziwiło, że często to jakby apogeum zanieczyszczenia powietrza, czyli najbardziej zanieczyszczone powietrze tutaj jest wiosną oraz latem, a nie tak jak na Śląsku zimą. Na Śląsku największy syf w powietrzu jest zimą, kiedy wszyscy palą w piecach i kiedy to siedzi, tak jakby efekt inwersji, kiedy się robi. Wtedy jest największy syf w powietrzu, a tu na wiosnę i na lato jest największy syf, ponieważ Chiny generują jakiś syf, który się właśnie miesza razem z tymi pustynno-górzystymi pyłami. No i te pyły tu właśnie uprzykrzają życie na wiosnę i na lato. Więc no lipa. Słabe powietrze jest tu w Seulu. Widok Seulu z 500 metrów robi wrażenie. Ciekawa historia jest z tym Seulem. 50 lat temu to był jeden z najbiedniejszych krajów Azji, a teraz jest jednym z najbogatszych. W ciągu 50 lat ogromny progres zrobili i nie zatrzymują się. Ciągle budują nowe, gigantyczne wieżowce. Zainteresował mnie ten plac, a właściwie widok z tego placu w kierunku budynku. Wyjdziemy teraz tam, pójdziemy tędy, no i pójdziemy zobaczyć z tego placu właśnie, jak to wygląda. Tada! Tak to wygląda z tego wielkiego placu. Są tu jakieś takie stare mury. Niestety nic o tym nie wiem, bo lecimy na spontanie. Dotarłem tu i warto było. Fajny spacerek. Chociaż moje gardło mi pewnie za to nie podziękuje, ale jestem i nie żałuję. Fajny widok na Lotte Tower. Ostatnie promienie słońca w dniu dzisiejszym. Biorąc pod uwagę kąt padania światła, nawet niska przejrzystość powietrza nie jest taka straszna. Kiedy jest właśnie słaba przejrzystość, to najgorsze, co możemy zrobić, to nagrywać pod światło. Chyba że chcemy taki specjalny efekt uzyskać. Ale mi nie zależało na tym efekcie, także nagrywam ze światłem. No i pięknie to wygląda. Jest żyleta. Słoneczko się już schowało, także czas na jakiś prozdrowotny, lokalny rosołek. Idziemy poszukać czegoś do jedzenia, bo mało znowu tych kalorii było. Maradona i ogólnie Argentyna, grill, przedmieścia Seulu. Zauważyłem, że tu dość często takie sklepy zoologiczne właśnie mają wystawy z tymi swoimi rybkami. Brutalna prawda jest taka, że to nie jest zoologiczny, tylko to jest restauracja. I tu można zjeść te wszystkie glonojady,
ośmiornice. O, żywe kalmary. Chyba nie widziałem nigdy żywych kalmarów. O kurde, jak one pływają. No, także to też fajna opcja na... O kurde, to wygląda jak jakieś serca. Straszne. Wygląda opcja na fajne, tropikalne jedzonko, ale my idziemy tą zupę zjeść, naszą ulubioną, prozdrowotną zupkę i z tą zupką zawsze to wygląda podobnie. Zawsze wchodzę do restauracji, która mi wygląda na taką zupę i zawsze tej zupy tam nie ma. I zawsze mi pokazują palcem, że w prawo, w lewo i tam znajdziesz tą zupę, bo ta zupa to jest bardzo popularna zupa. Jestem już w środku. Po wejściu do restauracji rozległ się taki silny, słodki, żeńszeniowy zapach. Coś mi się wydaje, że za moment zjem swój najlepszy koreański rosół, jaki jadłem. Ich karta robi wrażenie. Tu tej zupy z kurczakiem do wyboru jest wiele pozycji. Oni w różnych wariantach tą zupę tutaj serwują. Są takie bardziej dla kobiet w ciąży, takie bardziej dla młodych mężczyzn, takie bardziej dla tych przeziębionych. Widzę, że jest tu nawet owsianka z kurczakiem. Coś mi się wydaje, że się polubimy z tą restauracją. No ale nie ma co chwalić dnia przed. Gamsahamnida. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale to będzie dobre, coś mi się wydaje. Patrzcie, jak to wygląda, nie? To, co ja zamówiłem, to jest taka jedna z droższych wersji tej zupki. Wszystko przez ten korzeń żeńszenia, bo to jest czarny żeńszeń. To jest czarny żeńszeń, czyli jakiś taki wyjątkowy. Bardzo bogaty jest ten korzeń w różne właśnie dobrodziejstwa. I to jest właśnie ciekawe, jakie to będzie dobre. Coś czuję, że będzie fest dobre. Młody kurczak. To jest czarny żeńszeń. Normalnie on jest taki jakby piaskowy, beżowy, taki jasny, a ten jest czarny i on jest droższy i jakiś lepszy niby. Ciekawe, nigdy nie jadłem czarnego żeńszenia. Miękki bardzo, no i w smaku taki średnio dobry, no ale jak to lekarstwa. Często te lecznicze rzeczy nie smakują jak cukierki. Rozpracujemy kurczaka. Cyk. Kurczak nafaszerowany ryżem. Wow. Uwielbiam to. Mega mi to smakuje, także zjem to wszystko razem z tym żeńszeniem. Ale no, cięcie. Gamsahamnida. To było wyborne. Tak mi się tu spodobało, że zamówiłem jeszcze. Ale to jest co innego. To jest owsianka. Owsianka z kurczakiem. Ciekawe. W sumie myślałem, że tylko ja jestem w stanie wpaść na taki pomysł, żeby połączyć owsiankę z kurczakiem. No bo kiedyś już tak jadłem. Ale widzę, że to nie tylko ja wpadam na taki pomysł. Chyba że mi tłumacz źle przetłumaczył i to jest ryż. No ale tak mi tłumacz przetłumaczył, że to jest owsianka. I zaraz to spróbujemy. Widzę, że tu właśnie jest już taki jakby pofragmentowany ten kurczak. Zaraz będziemy tego próbować. Przelejemy do tej drugiej zimnej miski, żeby szybciej wystygło. O, i widzę, że tu też jest żeńszeń. Kurde, taka owsianka mocy z kurczakiem, z żeńszeniem i z różnymi zdrowotnymi ziołami. Tak jest tu właśnie w karcie napisane. Super, super ciapa. To jest ryż jednak. Ale on jest tak rozgotowany w taki kleik jakby. Na Tajwanie jest coś takiego jak congee, taki rozgotowany ryż. Jest podobne. Czuć ten żeńszeń. Pyszne to jest.
Dobre na śniadanie by to było. To z pewnością jest aktualnie moja ulubiona miejscówka do jedzenia w Korei. Dowiedziałem się przed chwilą, że ta restauracja to jest taka sieciówka i oni mają więcej lokali w Seulu. No i tu jest napisane, jaka to jest restauracja, dokładnie ta, w której teraz się znajduję, ale jak wspominałem, w innych miejscach Seulu też można to znaleźć. I mam nadzieję, że bliżej mojego hotelu też się znajdzie, bo my jesteśmy teraz 10 km od mojego hotelu. O, to jest właśnie standardowy żeńszeń. Normalnie on ma właśnie taki kolor i to jest taki kawałek, po prostu plasterek korzenia, bo to co wcześniej jadłem, ten czarny, to jest jakiś taki super ultra żeńszeń, rzadki i jakiś droższy, no ale normalnie to taki jest żeńszeń właśnie. 130 zł, dość sporo, chyba najdroższy rosół z owsianką w moim życiu, ale też jeden z najlepszych z pewnością, nie żałuję tego, bardzo dobre było. Kamsahamnida, seyo. Teraz jestem tak rozgrzany tym żeńszeniem, że normalnie bez czapki idziemy na przystanek. Hello. I teraz się fajnie jedziemy do chaty. Cała podróż potrwa około godziny. To wszystko w tym odcinku. Także kamsahamnida za zwiedzanie do końca i pozdro.